Last from Beyond obserwuję od dawna. Gra reklamowana jako horror z odważnymi scenami seksu. Nie jestem może odbiorcą takich treści, ale zaintrygował mnie ponury klimat w trailerze, a potem niewielkie demo Scarlet, które miało wprowadzać do świata gry. Było coś w niej intrygującego. Nic dziwnego, że postanowiłem sprawdzić Last from Beyond i podzielić się z wami moimi wrażeniami. Gra została stworzona przez Movie Games Lunarium, które w 2018 roku wydało chociażby Last for Darkness, a także są twórcami skasowanego niestety projektu Division 303, o którym miałem swojego czasu okazję porozmawiać w wywiadzie z Maciejem Miąsikiem. Last from Beyond to pierwszoosobowy przygodowy horror z domieszką skradanki i okazjonalnego strzelania. Głównym gwoździem programu miały być sceny seksu, którymi uwodził trailer. Tych scen w tej recenzji wam nie pokażę, ale wspomnę o nich, bo są one niejako dość istotne z punktu widzenia fabuły. W grze wcielamy się w Victora Hollowaya, właściciela niewielkiego sklepiku z antykami, który od jakiegoś czasu jest nękany przez powtarzające się wizje dziwnego świata, łączącego ból i rozkosz. Victor postanawia zasięgnąć rady eksperta i rusza do miasteczka Blickmoor, gdzie spodziewa się zastać doktora Charlesa Austerlitza, który pomoże mu zrozumieć wspomniane koszmary. Szybko okazuje się, że Blickmoor jest zamieszkałe przez tajemniczą szkarłatną lożę, która zaczyna z niewiadomych powodów polować na Victora. Rozpoczyna się walka nie tylko o życie, ale i o zrozumienie, czym jest kraina Lastga, którą zna ze swoich wizji. W początku historii uważny gracz od razu znajdzie kalkę z gry Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Przybycie do tajemniczego miasta, zadekowanie się w hotelu, atak napastników i obowiązkowa ucieczka po dachach. I zakładam, że podobieństwo nie jest przypadkowe, gdyż twórcy podają inspirację Lovecraftem, więc niemal jestem pewny, że w każdą grę opartą o Lovecrafta grać musieli. Przez większość czasu gry rozwiązujemy dość proste zagadki. Rozmawiamy z postaciami, czasami gra wymusza w nas działanie po cichu, które jest również dość proste, a pod koniec gry dostajemy broń palną i możemy sobie postrzelać zamiast unikać przeciwników. Twórcy dodali 3 wskaźniki pokazujące naszą energię życiową, poczytalność i moc. Ponownie jest to ukłonem nie tylko w kierunku Call of Cthulhu, ale kilku innych gier, które z paska poczytalności korzystały. Zmniejszenie tego wskaźnika powoduje, że zaczyna nam się kręcić w głowie i tylko solidna dawka nerwosolu może uspokoić skołatane nerwy. Ten aspekt jest fajny, ale nie wykorzystano jego potencjału do końca. W kilku momentach postać się przestraszy, ale trochę nic z tego nie wynika. Elementy skradankowe są całkiem nieźle wpasowane w rozwój historii, ale też nie wymagają od nas jakichś specjalnych umiejętności, aby je przejść. Jeśli chodzi o zagadki, raczej ciężko się w nich zaciąć. Gra jest dość płynna. Zazwyczaj szukam jakichś kluczy otwierających danych drzwi. Niestety, gra też jest niespójna w swoich pomysłach. W którymś momencie dostajemy specjalne obcęgi pozwalające otwierać skrzynie, ale pod koniec gry, wciąż mając ten przedmiot, na niektóre skrzynie to już nie działa. Jest to dziwne o tyle, bo możliwe do otworzenia skrzynie wyglądają zawsze tak samo, więc siłą rzeczy obcęgi powinny działać tak przez całą grę, a tak niestety się nie dzieje. Również gdy dostajemy broń palną, jest to trochę niespójne. Z początku mamy ograniczoną liczbę amunicji i faktycznie trzeba oszczędzać i starać się, aby nie stracić bezsensownie naboi, strzelając w sufit. Ale pod koniec, ni stąd ni zowąd, Victor ma już nieskończoną liczbę kul i może pruć na lewo i prawo. Gdzieś tutaj się ulotniła logika całego świata. Historia z początku bardzo wciąga i intryguje. Miasteczko Blickmoor, jakieś tajemnicze kulty, dziwne wizje powodują, że przesz do przodu i chcesz poznać sekrety szkarłatnej loży. I ten wątek trzyma na krawędzi fotela, bo rodzi coraz więcej pytań. Ale potem wszystko się rozwiązuje i mamy dość długą sekwencję poznawania świata rozkoszy i całe napięcie schodzi jak z dziurawej dętki, a wkrada się nuda. Poznawanie historii świata Lastga jest rozwleczone jak flaki z olejem i zupełnie mnie przestało interesować. Zwłaszcza, że ostatniego twista domyślamy się już sporo wcześniej.
No właśnie, świat Last Ga to kraina, do której nasz bohater przenosi się od czasu do czasu. To kraina rozkoszy, w której znajdziemy tajemnicze istoty, obiekty o falicznych kształtach. Miałem tutaj skojarzenia do kiepskiego Agony, choć nie znaczy to, że Last From Beyond to kiepska gra, po prostu wizja świata była miejscami dość podobna. W krainie Last Ga również rozwiązujemy jakieś zagadki, a to trzeba będzie nakarmić energią rozrastającego się po świecie raka, który otworzy przejście, a to poszukamy specjalnych kluczy otwierające kolejne części krainy rozkoszy. Świat jest faktycznie na początku ciekawy i widać, ile pracy twórcy włożyli, aby zaprojektować świetnie wyglądające poziomy, ale z czasem zaczyna się to wszystko powtarzać i pod koniec gry już niemal przebiegałem przez krainę rozkoszy, bo zaczynało mnie to po prostu męczyć. No i dochodzimy do wisienki na torcie, czyli wspomnianych wcześniej scen seksu, z którymi Last From Beyond nęciło graczy. Powiem tak, nazwanie tego erotyką to niestety za mało. Sceny ocierają się o pornografię i tutaj chciałbym to podkreślić, że nie mam z tym problemu, ba, cieszyłem się, że gry potrafią w poważny sposób wziąć się za bary z takim tematem, nie narażając się na śmieszność i wyjść poza strefę komfortu. Jednakże Last From Beyond to nie gra pornograficzna. Te elementy są dość rzadkie, no i nie są fundamentem całej gry. Niemniej warto wspomnieć, że niektóre sceny są niezwykle odważne i nigdy w grach nic takiego nie widziałem. Ale z drugiej strony, jak wspomniałem na początku, nie jestem osobą, która takich treści szuka. Pod kątem oprawy gra wygląda naprawdę dobrze, lokacje wypełnione są detalami, kraina Last Ga przypomina połączenie wizji Gigera, czyli charakterystyczne żebrowanie, z cielesnością Cronenberga. Słowem jest bardzo dobrze. W pewnym momencie trafiamy do rezydencji, gdzie również pomieszczenia są wypełnione masą detali. Pod kątem jakości myślę, że jest to podobny poziom co w Layers of Fear, czyli również bardzo dobrze. Średnio natomiast wypadają postacie, ich dziwne twarze i czasami pokraczne ruchy średnio korespondują z fajnymi lokacjami. Dźwięk również stoi na wysokim poziomie i warto dodać, że mamy tutaj lokalizację kinową. Warto wspomnieć, że miejscami sugestywne odgłosy mogą spowodować konsternację u reszty domowników, więc lepiej grać na słuchawkach. Na koniec wspomnę, że dla osób bardziej wrażliwych możemy włączyć grę ocenzurowaną, czego ogólnie nie polecam. Oceniając oprawę stwierdzam, że stoi na bardzo wysokim poziomie, szczególnie kraina rozkoszy pełna różnych istot zastygłych w niedwuznacznych pozach. Last From Beyond to niezła gra, ale nie pozbawiona problemów, jednakże osoby, które kierują się chęcią zobaczenia cyfrowego penisa czy cycków, powinny mieć to na uwadze, że nie jest to głównym elementem gry, a raczej jej składową. Owszem, sceny są odważne, przynajmniej jak na gry wideo, bo na wszystkich znanych portalach, na które wchodzą tylko nasi koledzy, nie takie rzeczy można znaleźć. Szkoda, że tempo gry nie zostało utrzymane do końca. Mam wrażenie, że końcowe sekwencje były dodane tylko po to, aby wydłużyć jeszcze i tak dość krótką rozgrywkę. Cieszy natomiast fakt, że gra nie poszła w stronę symulatorów chodzenia, ale starano się zróżnicować rozgrywkę innymi mechanikami. Niemniej, jeśli lubicie takie klimaty i nie straszny wam cyfrowy penis czy cycek, warto zerknąć na Last From Beyond.